Wrzesień 1855 roku. Trwa wojna krymska pomiędzy Imperium Osmańskim a Imperium Rosyjskim. Była to pierwsza wojna, podczas której pojawili się sanitariusze i pierwsza wojna, w której powszechnie budowano okopy. Rosja jak to Rosja, umiera od dziesięcioleci. Polacy natomiast wierzą, że jej upadek spowoduje odrodzenie niepodległego państwa polskiego. Wszystko działo się bardzo dynamicznie. Patriotyczne środowiska wyruszyły do Konstantynopola, aby tam uprawiać politykę. Wśród osób, które wybrały się do Turcji, znajdował się Adam Mickiewicz, który miał za zadanie dotrzeć do miasta i utworzyć tam legiony polskie. Nikt nie spodziewał się, że Mickiewicz właśnie tam umrze. W dzisiejszym odcinku zobaczymy turecki dom Adama Mickiewicza oraz poznamy orientalną część jego historii. Jesteśmy na placu Taksim, jednym z wielu centrów Stambułu. Znajdziemy tu zabytkowe tramwaje oraz słynny deptak Istiklal Kadesi. Ruszamy na 20-minutowy spacer, aby dojść do ulicy Adama Mickiewicza oraz położonego obok domu, w którym poeta mieszkał i w którym zmarł. Ruszamy wąskimi uliczkami, na każdym kroku wzniesienia i masa kotów, które tutaj traktowane są z dużą miłością. Niestety, ale dzielnica strasznie straciła na znaczeniu. Obecnie odradzane jest spacerowanie do muzeum od strony Taksim z powodu dużej przestępczości na kilkumijanych ulicach. A może okolica nie jest najlepsza? Ale idziemy znaleźć ulicę Adama Mickiewicza. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to gorąco zapraszam do polubienia i skomentowania odcinka. Możesz wesprzeć mnie poprzez kupienie wirtualnej kawy, która pomoże mi opłacić dalsze podróże. Link znajdziesz w opisie odcinka. Z góry dziękuję za Twoją szczodrość. Po niedługim spacerze jesteśmy. W tym budynku mieszkał i zmarł Adam Mickiewicz. W 1955 roku, w 100. rocznicę śmierci wieszcza, budynek przerobiono na Muzeum Adama Mickiewicza. Placówka posiada bardzo skromną wystawę, która podzielona jest na poszczególne etapy pobytu Mickiewicza w Turcji. Wejdźmy do środka i zobaczmy, jak dokładnie wyglądał pobyt Adama Mickiewicza w Konstantynopolu, czyli dzisiejszym Stambule. Dwudziestego 22 września 1855 roku Adam Mickiewicz dociera do Stambułu. Chwilę później wyrusza do Burgas, aby spotkać się z Sadykiem Paszą, czyli Michałem Czajkowskim. To najbardziej wpływowa postać polska w Turcji. Czajkowski założył niedawno polską wieś Adampol, o którym opowiadałem w poprzednim materiale. Wieś ta miała zrzeszać Polaków, którzy po nieudanym powstaniu listopadowym nie mieli gdzie się podziać. Teraz Czajkowski służył w armii sułtańskiej, był ważną personą i dowodził pułkiem kozaków. Chciał stworzyć legiony polskie, które będą się składać z Polaków, innych Słowian oraz Żydów. Mickiewicz miał za zadanie przekonać go do poglądów drugiej najważniejszej polskiej osoby w Turcji, generała Władysława Zamojskiego, który uważał, że legiony muszą składać się wyłącznie z samych Polaków. Po dotarciu do Burgas Mickiewicz, który był zakochany w orientalizmie, czuł się jak w bajce. Żył w tureckim obozie, spał w namiocie, jeździł konno, polował i podziwiał orientalne wojsko. Nie dbał o siebie, spał w zimnie i jadł byle co, przez co zaczął mieć problemy żołądkowe. W dodatku politycznie jego wyjazd okazał się klęską. Nie pogodził Polaków i narobił sobie wrogów. Poparł Michała Czajkowskiego, uważając, że Legion Polski powinien być wielonarodowy. Rozczarowany swoim politycznym niepowodzeniem wrócił do Stambułu 9 listopada 1855 roku. Był chory, jego problemy żołądkowe nasilały się i utrudniały funkcjonowanie. Mimo to dalej był zdeterminowany, aby zabiegać o polską sprawę. Uczył się języka tureckiego, spotykał się z całą rzeszą wysłanników oraz planował powrót do Burgas, aby kontynuować sprawę utworzenia legionów. My tymczasem jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie każdy z odwiedzających może oderwać eksponat na pamiątkę. To wybrane cytaty Adama Mickiewicza w języku polskim, tureckim i angielskim. Zadawajcie w komentarzach pytania do Q&A, pytań i odpowiedzi. Najlepsze pytania nagrodzę kilkoma pamiątkami z Turcji, z takimi kartkami włącznie.
26 listopada 1855 roku, niecałe 3 tygodnie po powrocie do Stambułu, Mickiewicz obudził się w środku nocy. Wymiotował, jak to zwykle w ostatnich dniach. Bardzo się męczył. Od rana towarzyszył mu jeden z zaprzyjaźnionych wojskowych. Po godzinie 16 stan wieszcza znacznie się pogorszył. Wezwano do niego lekarzy, którzy stwierdzili, że może umrzeć. Usłyszawszy to, wieszcz poprosił o przyprowadzenie księdza i o podanie mu pióra. Nie był już jednak w stanie pisać. Życie uchodziło z niego bardzo szybko i bez gracji. Adam Mickiewicz zmarł w konwulsjach około godziny 19. Nie mogąc zapisać słów, zdołał powiedzieć jedynie: powiedzcie tylko dzieciom, niech się kochają. Zawsze. Po śmierci wieszcza ciało trafiło do piwnicy jego kwatery. Za powód śmierci uznano cholerę, jednak głośno mówiło się o otruciu arszenikiem, którego objawy były bardzo podobne. Mimo przekonania dużej części inteligencji o otruciu wieszcza, nigdy nie udało się tego udowodnić. Bardzo duże kontrowersje wywołało miejsce pochówku Adama Mickiewicza. Polskie stronnictwa wykłócały się o to, gdzie powinien spocząć twórca Dziadów. W grę wchodziło usypanie kopca w Adampolu, katolicki kościół w Stambule lub zgodnie z wolą Adama Mickiewicza cmentarz pod Paryżem. Twórca chciał spocząć tam obok swojej żony i czekać na niepodległą Polskę i możliwość spoczęcia w kraju. 30 grudnia, 34 dni od czasu śmierci poety, jego ciało wyruszyło do Paryża. Adam Mickiewicz spoczął obok swojej żony. I nie musiał czekać tam na niepodległość Polski. Austriackie władze zaborcze wyraziły zgodę na utworzenie krypty wieszczów narodowych. W ten sposób 4 lipca 1890 roku Adam Mickiewicz został uroczyście pochowany na Wawelu. I taka to była historia Adama Mickiewicza w Turcji. Bardzo krótka i zakończona tragicznie. Aż człowiek zastanawia się, jak zakończyć ten materiał. Chyba najlepiej będzie to zrobić słowami samego wieszcza. Niezależnie czy chodzi o drugą połówkę, czy miłość do ojczyzny, kto miłości nie zazna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.